Aha. Zobaczcie, zaczynają robić swoje show. Chcą wyjść koniecznie. Zaczynają skakać, rozbrykiwać się. Muszę tam iść do nich, żeby się uspokoiły. Jak wam idzie? Dobrze. No i słuchajcie, w końcu nadszedł dzień, że te nasze kozy nauczyły się przebywać w tym naszym nowym ogrodzeniu, ich nowym pastwisku. Oswoiły się z pastuchem, nie uciekają, na razie jest spokój, nie płoszą się nawet za mocno. Maluchy również zaczynają siedzieć w środku, nie przebiegają, nie uciekają pomiędzy pastuchem i nie piszczą. Siedzą wszystkie razem, grzecznie, ładnie na swoich miejscach. No i w końcu również przyszedł ten dzień, kiedy już z takim spokoju ducha Pier z Andrzejem mogą wziąć się za budowę naszej drewutni. Zobaczcie, konstrukcja dosyć spora już powstała. Zaraz zobaczycie sobie tutaj bliżej, jak to wszystko wygląda, a ja, kiedy w końcu już te wszystkie zimne noce są za nami w kalendarzu, wezmę się za nasadzenia pomidorów, papryk, bakłażanów, ogórków i całych moich tutaj pierwszych w życiu upraw. Także oglądajcie dalej i zobaczcie dalej, co ja tutaj wykombinowałam. Mam jeszcze dużo nasion. Ja to chciałam zrobić tak, żebyś ty tego nie widział. Nagietki, aksamitki, mam papryczki słodkie, dynia olbrzymia, przyda się później. Mam tą fasolę, co zbierałam w ubiegłym roku, bardzo dużo jej mam. Mam kaki tutaj. O, tego szukałam. Jeżówka purpurowa, słuchajcie, jeżówka purpurowa, trawa ozdobna. To tutaj. Okazuje się, że Pier poszukał troszeczkę w internetach tak zwanych informacji o tej naszej wannie, bani, a właściwie nie tyle co informacji, tylko szukał, żeby zrobić taki rekonesans, co tam w trawie piszczy i znalazł dokładnie identyczną w cenie, słuchajcie, 65 €, a my kupiliśmy ją za 30 zł. Także strzał to jest tak zwany złoty strzał, prawda? Tak, i zwłaszcza, że wiesz, weźmiemy też na dekorację, nie? Jest w dobrym stanie, będziemy ją używać. Jest w bardzo dobrym stanie, jest w ogóle śliczna jest, nie? No. A taką nie mieliśmy, nie? Tak. Nie, takiej dużej nie mieliśmy. W ogóle takiej nie mieliśmy. Nie. I Nie. rzadko wiesz, żebyś widział, wiesz, maliowałem, bo dużo są te ocynkowane. Ocynkowana, a to jest emaliowana, jest całkiem w niezłym stanie i fajną kolorystykę ma, nie? Bo ma taki niebieski ultramaryna
taki ultramarynowy, niebieski. No i jest biała, także ładne to połączenie jest tych dwóch kolorów ze sobą. No i tak wygląda już z daleka ta nasza konstrukcja. Słuchajcie, ona ma być na 33 metry długa, na 2 czy tam 2,20 szeroka. Zaraz dopytam się Piera dokładnie o te wszystkie szczegóły, ale no idą na razie, idą. Jak idzie? Dobrze, no najgorzej są początki, no. Tak, ale Żeby zacząć. A to... dużo, wiesz, problem jest taki, że używamy belki ten z odzysku od nas tutaj, nie? Czyli- Trzeba niektórych gwoździ wyciągać, śruby wyciągać, wiesz. Każda inna. No nie, każda inna to nie, to akurat tu trafiamy na ten sam rozmiar, ale trzeba, wiesz. No Słuchaj. i pierwszy raz robimy taką konstrukcję, nie? Tak, no właśnie. Dzisiaj kończycie te elementy? Tak, dzisiaj kończymy i będziemy ją skręcać. Co z tego, nie? Tamte. Nie. Bo jak nie masz, to cię kukułka. To nie jest kasiora, to jest młotek. Nie wiesz. Kasiora. Na 94 mówisz? Na 100%? Miski do mielenia, do tego. To one tu stały na żółwie. Tak, no tutaj. No, to ja widziałem. Ale co to jest? A to nie są do foremki do chleba? Nie, to jest do ucierania ciasta. Co No. znaczy uczeranie? No, że w tym robisz ciasto, nie? Ciasto, na przykład kiedyś jak makowiec czy sernik, to tu rzucałeś i jechałeś tak. Aha. Co? To jest pęknięte. Ale to jest stare, nie? Bohemia jest jedna, ta jest Bohemia, stara Bohemia. Tak. Ta, To ja widziałem. tam, ta jest, tak, tułowice, a tamta nie wiem, My mamy dwie jeszcze większe. Bochnie. Bochnia. Bochnia. Bochnia to jest... To jest Bochnia i to jest Bochnia. To jest Bochnia i to jest Bochnia. A ja w ogóle myślałam, że to jest forma do ciasta. Nie, Ale nie. to może być też jako forma do ciasta. Nie upieczysz. Nie, nie. Forma do ciasta, do robienia chleba, do kształtu chleba. Nie wyleci ci. Nie, Ja tym się wiem, nie piecze. Ale nie wyleci ci. Nie wyleci. Jeżeli się mąką zrobi, to wyleci. Spróbuj. Musi być gładkie. Na pewno nie. Nie, bo jeżeli jest dobre ciasto, to się tylko tak przewraca i ono No wychodzi. właśnie, ale tu masz rąbki po to. Aha, no dobra, no To ci będzie trzeba. może przykleić. To jest do ucierania ciasta. Jajka, jak na przykład się robiło ciasto sernik. Wbijałeś jajka, sypałeś. Trzeba zrobić plakietki z nazwami, żeby po prostu tutaj tą plakietkę zawiesić i w trakcie uprawy wiedzieć, który jest który. No i mapkę dodatkowo w razie W, jak plakietka wyparuje, też zrobić. Pomidor czekoladowy i pomidor czekoladowy jest 1, 2, 3, 4. 4 razy wysoki Oxford 2 3
Pomidorów powinno być 30. 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, jest 40. Mam 40 pomidorów, 2 papryki słodkie, 1 paprykę mieszaną, 7 bakłażanów. Gdzie bakłażanów w ogóle się, słuchajcie, nie spodziewałam. Chciałam arbuzy, wyszły mi bakłażany. I dzisiaj jest plan, że jak wieczorem położymy Aleksa spać, to działamy z wsadzeniem pomidorów do tunelu foliowego, do gruntu. Ogórki nie mam pojęcia. Też gdzieś trzeba je wsadzić. Firma na to plan, zobaczycie później. Puk, puk. Na bok! Szybko! Tu, w którą stronę parkujesz? Żebyś do dołu nie wleciał. Po krzywy! Udało się przed ciężarówkę. W końcu będzie rzutkiewka. Słuchajcie, rozpadało się u nas na dobre. 3 dni. 3 dni i 3 noce można byłoby powiedzieć, że pada. Przerwaliśmy wszystkie prace, zresztą jak wszyscy wokoło nas przerwali i tak naprawdę mając chwilę odpoczynku w domu, cieszymy się tym, że w końcu gdzieś tam ten deszcz spadł i podlał to wszystko, co już wymagało. Wymagało wody, wymagało deszczu, bo Pier ostatnio do mnie mówi: słuchaj, tyle czasu nie pada, że trzeba będzie wiadrami znowu podlewać nasze drzewka.
niestety, ale nie tyle co młode, ale w ogóle drzewa owocowe, żeby dały plon, one potrzebują mieć wodę. Ja się zatrzymałam z tymi moimi nasadzeniami. Ja wszystko sobie po prostu tylko rozstawiłam, żeby mniej więcej zobaczyć, ile mi to po prostu zajmie miejsca. W tej pierwszej linii to są wszystko pomidory, w tej drugiej linii to są papryki i bakłażany i analogicznie z drugiej strony pomidory, bliżej środka dałam te wyższe pomidory, a jakieś karłowe, co miałam, dałam pod ścianką tunelu i słuchajcie, no to na zewnątrz, co wyjdzie, to wyjdzie. To też na zewnątrz, co wyjdzie, to wyjdzie. Zobaczcie, jak 1, 2, 3 sałaty powiedzmy, że poszły. Tam są zioła. No i mam problem z ogórkami, bo nie wiem, gdzie te ogórki, słuchajcie, usadowić. Tam są 3 i to są pozostałe. Tamte 3 są szklarniowe. I podjęłam taką decyzję, słuchajcie, że kapusty, których też się nie spodziewałam. Słuchajcie, rzeczy, których generalnie się nie spodziewałam, że mi wyjdą, to mi wyszły. Nawet mam 2 odmiany czerwonej kapusty. No i, a zobaczcie, jeszcze jarmuż, o. Tak, w każdym bądź razie zrobię tak, że bakłażany mogą śmiało rosnąć na zewnątrz i wszystkie najsłabsze bakłażany, powiedzmy, zrobię sobie przegląd i ocenię, które są najsłabsze, wyrzucam na zewnątrz, zostawię sobie maksymalnie 2 bakłażany w środku, żeby mieć również porównanie, jak u mnie, w moim przypadku one rosną. Czy one lepiej rosną na zewnątrz, czy one lepiej jednak wewnątrz tego tunelu foliowego sobie po prostu radzą. I zyskam dzięki temu miejsce na ogórki, na te ogórki szklarniowe. No nie podobają mi się one, bo zaczęły mi żółknąć, no ale po prostu, no nie wiem, co tutaj się dzieje, ale o, żółkły. Żółte się zrobiły. Słuchajcie, napiszcie mi w takim razie, czy jest sens takie ogórki sadzić, bo ja nie wiem. To są szklarniowe, gruntowe też. Czy one tak powinny wyglądać, czy one powinny wyglądać inaczej? Doradźcie mi, czy jest sens blokować sobie miejsce w szklarni, czy też nie. No i melony mam, to jest ten gorszy melon, jeszcze mam drugi, troszeczkę zdecydowanie lepszy melon. No i cebulę dymkę sobie również zostawiłam tutaj do obsadzenia przy pomidorach, bo pomidory, tak jak na kanapce, lubią się ze szczypiorem, tak i w szklarni też lubią się ze szczypiorem. Nie wiem, ja cały raz opowiadam szklarnia, ale to nie jest szklarnia, to jest tunel foliowy, ale to jest taki skrót myślowy. Myślę poprawnie, mówię niepoprawnie. O. Tak czy siak. Tak czy siak, słuchajcie, pogody do nagrywania na zewnątrz nie ma. W domu nie będę Was przynudzała tym, co się dzieje, bo się nic takiego wielkiego w domu nie dzieje. Obiecuję, że przygotuję jakiś również odcinek taki ze środka, jak się umeblowaliśmy wstępnie, jak się rozpakowaliśmy, jak się nam mieszka, ale to nie tym razem, to gdzieś tam zaś następne odcinki, więc bądźcie wyrozumiali i bądźcie cierpliwi. W każdym bądź razie, tak, może dzisiaj wieczorem tutaj przyjdziemy z Pierem i posadzimy te pomidory i te ogórki, żeby po prostu już to sobie w ziemi się działo. Ja tak celowo sobie, jeżeli nie wiem czegoś, zastanawiam się nad czymś, nie mam pomysłu, ja to zostawiam na 1-2 dni, żeby po prostu dopiero później zdecydować, jak na przykład będzie lepiej dla mnie, korzystniej dla mnie i taką metodę sobie tu też również obrałam, że bakłażany po prostu out na zewnątrz, zostawiam w środku maksymalnie 2 krzaki, dzięki temu mam 5 stanowisk dla 5 ogórków, mam 3 ogórki, ale mam jeszcze 2 melony, więc wszystko się razem powinno zmieścić. I słuchajcie, tym oto akcentem koniec mojego gadania w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj na obiad schabowy wjeżdża i zjeżdża chleb tostowy. Zobaczcie, jak ja go sobie tutaj przygotuję. Chleb tostowy z myślą o grzankach, jutro jest niedziela. Na śniadanie wylądują grzanki, na kolację wylądują zapiekanki. I co? I do zobaczenia w kolejnym środowym, kochani, odcinku. Jeżeli nagram, to oczywiście, jeżeli nagram materiał, to oczywiście środowy odcinek się pojawi na naszym kanale. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Pa, pa. Koniec ciszy wyborczej. Do zobaczenia w środę.
kręcimy. To jest trochę okruszymy tutaj jeszcze sobie mąką i na godzinę na odpoczynek zostawiamy na godzinę na odpoczynek i potem sobie upieczemy. To jest chleb tostowy na zakwasie pszennym. Do tej pory piekłam ten chleb tostowy na zwykłych drożdżach albo na drożdżach suchych w proszku. I jedna wersja i druga wersja wychodziła bardzo dobrze, choć na suchych drożdżach lepiej ze względu na to, że nie było czuć drożdży po prostu w cieście po upieczeniu. Tak Pier stwierdził. Możesz potwierdzić? No ja nie lubię jak czuć Drożdże. I zobaczymy trzecią wersję z zakwasem, ale z zakwasem pszennym. Będziemy piec, ale za godzinę I dopiero. na zakwasie najlepiej smakuje dla mnie, nie? Tak, to prawda, na zakwasie lepiej smakują chleby, bo nie czuć tych drożdży takich, nie jak te świeże drożdże. Chociaż te instant drożdże suche są lepsze, bo nie jest wyczuwalny, nie? Ten posmak, taki zapach tych drożdży właściwie, taki fermentujący zapach, nie? W chlebie. No. Do tej pory piekliśmy w tamtych wersjach, był ok, prawda? Ten chleb jak był świeży, był ok, następnego dnia też był naprawdę w porządku, a chleb tostowy typowo na grzanki, bo jutro niedziela i typowo na zapiekanki się fajnie nadaje, więc może potem sobie zrobimy właśnie wieczorem zapiekanki z tego chleba.